Stoimy na parkingu przed Urzędem Miejskim na Placu Zwycięstwa. Jest to centralny, reprezentacyjny plac miasta. Przed nami wznosi się majestatyczny neogotycki ratusz miejski, zbudowany w roku 1901. Ten imponujący budynek z bogato zdobioną fasadą, wieżą zegarową i tarasem widokowym jest jedną z największych wizytówek Słupska. W jego wnętrzach zachowały się zabytkowe elementy, takie jak witraże, malowidła ścienne przedstawiające historyczne momenty miasta oraz unikatowe tapety w gabinecie prezydenta. Obok na placu zwracamy uwagę na pomnik walczącym za ojczyznę. Odsłonięto go 1 września 1962 roku jako pomnik zwycięstwa i braterstwa broni żołnierzy polskich i radzieckich. Jednak 11 listopada 1992 roku zmieniono dedykację pomnika w ten sposób, że pozbawiono go elementów radzieckich. Rozglądamy się wokół Placu Zwycięstwa. Plac otaczają głównie reprezentacyjne budynki z przełomu XIX i XX wieku. W zasięgu wzroku mamy też zieleń parkową. Plac Zwycięstwa to nie tylko parking, ale przede wszystkim brama do odkrywania słupskich zabytków. Przechodzimy na ulicę Anny Łajming. Mijamy mały ratusz i po chwili budynek pokryty wielkim i niezwykle oryginalnym muralem. Koniecznie trzeba go zobaczyć. Wśród postaci na muralu można spróbować wypatrzyć osoby związane z miastem, m.in. Jerzego Waldorfa czy też Witkacego. Idziemy dalej poprzez przyjemny skwer imienia pierwszych Słupszczan. Skwer zachwyca kolorowymi kompozycjami roślinnymi, kwiatowymi rabatami i kameralną atmosferą, idealną na krótki odpoczynek. Atrakcją jest tu rzeźba Upokorzony autorstwa niemieckiego artysty Fritza Klimscha z 1918 roku. Jest to zadumana postać symbolizująca refleksję nad losem po I wojnie światowej. Rzeźbę przeniesiono na skwer w latach 70. XX wieku. Przechodzimy przez ulicę Wojska Polskiego. Po przejściu napotykamy jednego ze słupskich niedźwiadków szczęścia. Ten to jest niedźwiadek przyjaźni polsko-amerykańskiej. Z jednej strony jest pomalowany na kolor flagi Polski, a z drugiej strony na kolory flagi USA. W Słupsku zachowało się wiele zabytkowych kamienic. Najbardziej reprezentacyjne kamienice powstawały przy ulicach Wojska Polskiego i Sienkiewicza. Ulicę Wojska Polskiego przed chwilą przeszliśmy w poprzek, za to dokładniej obejrzymy tę na ulicy Sienkiewicza. Na środku ulicy, pomiędzy dwiema jej stronami, jest tutaj park. Ulica Sienkiewicza w Słupsku to jedno z tych miejsc, w których najlepiej widać elegancję dawnego miasta i zamiłowanie jego mieszkańców do reprezentacyjnej zabudowy. Spacerując tędy ma się wrażenie, że to nie jest zwykła ulica, ale szeroka miejska aleja, przy której architektura, zieleń i historia tworzą jedną bardzo harmonijną całość. Po obu stronach stoją kamienice z końca XIX i z początku XX wieku. Wysokie, murowane, często bogato zdobione, z wyraźnie zaznaczonymi gzymsami, wykuszami, naczółkami i ozdobnymi detalami elewacji. Wiele z nich pokazuje styl typowy dla zamożnego, rozwijającego się miasta. Są tu wpływy neorenesansu, neogotyku i secesji.
a każda fasada stara się czymś przyciągnąć wzrok przechodnia. To właśnie na ulicy Sienkiewicza widać najlepiej, jak ważna była dla mieszkańców reprezentacja. Kamienice budowano tu z myślą o mieszkaniach, sklepach i prestiżu. Dlatego fronty są tak starannie opracowane, a detale nie są przypadkowe. Miały one świadczyć o statusie właścicieli i o ambicjach całej ulicy. Niektóre budynki przetrwały wojenną i powojenną historię miasta w dobrym stanie. Inne odzyskują dziś dawny blask dzięki rewitalizacji. Szczególne wrażenie robi park pośrodku ulicy, czyli zielony pas oddzielający jezdnię i nadający temu miejscu charakter spacerowej alei. To właśnie ta zieleń sprawia, że ulica Sienkiewicza nie jest tylko ciągiem komunikacyjnym, ale też miejscem, w którym można zwolnić, usiąść na ławce i spojrzeć na architekturę z większym spokojem. Park i aleja stanowią ważną część słupskich plantów, które kształtowały się już w XIX wieku i do dziś tworzą charakterystyczny zielony pierścień wokół centrum. Warto zwrócić uwagę także na sam układ ulicy. Ulica Sienkiewicza prowadzi przez reprezentacyjną część miasta i łączy architekturę mieszczańską z miejską zielenią, przez co świetnie pokazuje dawny sposób projektowania przestrzeni w Słupsku. To miejsce, w którym historia nie jest zamknięta za muzealną szybą. Ona nadal trwa w elewacjach, drzewach, ławkach i codziennym rytmie ulicy. Wrócimy teraz drugą stroną tej ulicy. Na tym budynku umieszczona jest tablica z ciekawym napisem dotyczącym Stanisława Ignacego Witkiewicza. W dniach od 5 do 15 sierpnia 1936 roku nie przebywał w tym budynku, ponieważ bawił wówczas w jastarni w pensjonacie Gryf. Skręcamy w ulicę Jedności Narodowej. Ta część miasta odzwierciedla dynamiczny rozwój urbanistyczny Słupska na początku XX wieku, kiedy to rozbudowa szerokich ulic umożliwiała wybudowanie tutaj linii tramwajowej. Przechodzimy na ulicę Filmową.
Po chwili spaceru dostrzegamy kolejnego niedźwiadka szczęścia. Takie niedźwiadki tworzą w Słupsku od 2017 roku szlak słupskiego niedźwiadka szczęścia, który ma uczyć dzieci korzystania z przygotowanej dla nich mapy. Idziemy dalej do pomnika tramwaju. Od 1910 roku do 1959 roku w Słupsku jeździły tramwaje. Pomnik tramwaju na ulicy Nowobramskiej to jeden z najbardziej sentymentalnych i rozpoznawalnych symboli Słupska. Stoi na specjalnie ułożonym krótkim odcinku torowiska. Dzięki temu wygląda, jakby właśnie wyjechał spod bramy i zatrzymał się w oczekiwaniu na pasażerów. Jest to idealny punkt na pamiątkowe zdjęcia. Tramwaj został ustawiony w kwietniu 2004 roku i jest to rekonstrukcja zbudowana na bazie powojennego tramwaju. Widzimy nową bramę, przez którą do 1959 roku przejeżdżał tramwaj. Nazwa Nowa Brama nie jest przypadkowa. Brama powstała jako ostatnia z 3 głównych bram miejskich obok Młyńskiej i Holsztyńskiej. Brama zamykała wjazd do miasta od zachodu. Przez wieki pełniła różne role, od czysto obronnej, poprzez więzienie karne i dom pracy przymusowej, w którym osadzano żebraków, włóczęgów i cyganów, którzy pracowali m.in. przy przędzeniu wełny. Następnie były w niej warsztaty wojskowe. Przetrwała zniszczenia Słupska pod koniec II wojny światowej. Było w niej też muzeum regionalne i obecnie jest Galeria Sztuki Współczesnej. W XVI wieku dobudowano w niej barokowy metalowy hełm. Pomimo różnych przebudów, brama zachowuje styl gotycki. Do Nowej Bramy przylega Złota Kamienica, która jest prawdziwą perełką architektoniczną. Budynek został pięknie odnowiony, jednocześnie zachowując swój historyczny charakter i zyskując nowe życie. W środku znajduje się niezwykły zabytek techniki. Jest to najstarsza działająca drewniana winda w Europie. Idziemy w głąb Starego Miasta ulicą Łukasiewicza. Po chwili jesteśmy obok budynku poczty. Jest to bardzo charakterystyczny neogotycki zabytek Słupska, zbudowany w 1879 roku. Do obecnych czasów forma budynku nie uległa przemianom. Spacerując obok, warto zatrzymać się na chwilę i spojrzeć na detale fasady. To jeden z tych budynków, które przypominają, jak ważną rolę odgrywała poczta w życiu codziennym miasta w XIX wieku. Z drugiej strony ulicy jest kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego, znany też jako kościół mariacki. Jest to prawdziwa perła słupska i jedna z najważniejszych pamiątek średniowiecznego miasta. Jego budowę rozpoczęto pod koniec XIII wieku,
a przez kolejne stulecia świątynia była wielokrotnie przebudowywana i odbudowywana po pożarach oraz zniszczeniach wojennych. Dzisiejszy kościół ma gotycki rodowód i jest orientowaną geograficznie trójnawową bazyliką z masywną wieżą, która należy do najbardziej rozpoznawalnych elementów panoramy centrum Słupska. W 1945 roku świątynia została poważnie uszkodzona, a barokową głowicę wieży odbudowano dopiero w 2004 roku, przywracając jej dawny charakter. Wnętrze kościoła kryje kilka bardzo ciekawych zabytków. Warto zwrócić uwagę na barokową lub późnorenesansową ambonę, gotycką grupę pasyjną, współczesne witraże oraz zachowane epitafia z XVII wieku. To właśnie te detale sprawiają, że świątynia jest interesująca nie tylko jako zabytek architektury, ale też jako miejsce pełne historycznych warstw i artystycznych śladów dawnego Słupska. Przechodzimy przez Stary Rynek. Jest to miejsce, w którym szczególnie widać, jak miasto zmieniało się przez wieki. Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z 1013 roku. Prawa miejskie Słupsk otrzymał 20 sierpnia 1265 roku z rąk księcia gdańskiego Świętopełka II. Przywilej został ponowiony 9 września 1310 roku przez margrabiego brandenburskiego Waldemara. W XVIII wieku średniowieczną zabudowę zaczęto zastępować zwartym ciągiem kamieniczek, zwykle dwu- i trzypiętrowych, o zróżnicowanych szczytach i ozdobnych fasadach. Była to reprezentacyjna część miasta, pełna sklepów, mieszkań i punktów usługowych. Największa katastrofa nadeszła w marcu 1945 roku. Prawie cała zabudowa spłonęła lub legła w gruzach. Ocalały zaledwie nieliczne budynki. Dziś plac wygląda inaczej niż przed wojną, ale nadal jest jednym z najciekawszych punktów spacerowych po Słupsku. Stary Rynek jest jednym z najważniejszych stanowisk archeologicznych. Podczas badań odkryto fundamenty pierwszego ratusza miejskiego z XIV wieku, piwnice dawnych budynków, studnie, latryny i fragmenty drewnianej zabudowy. Archeolodzy natrafili też na setki zabytków ruchomych, w tym monety, ceramikę, przedmioty codziennego użytku, elementy metalowe i skórzane, a nawet fragmenty średniowiecznego obuwia. Badania pokazały, że pod dzisiejszą nawierzchnią wciąż zachowują się relikty dawnego miasta, miejscami już na niewielkiej głębokości.
Na Starym Rynku warto zatrzymać się nie tylko przy kamienicach, ale też przy miejscach, gdzie w ziemi widać ślady wykopalisk. To właśnie tutaj można najlepiej poczuć, że Słupsk ma pod sobą drugie, ukryte miasto. Spacer po placu pozwala też zobaczyć nową miejską aranżację. Ławki, zieleń i elementy małej architektury, które tworzą współczesny charakter tego miejsca. Dzięki temu Stary Rynek łączy dziś funkcję historycznego serca miasta z przestrzenią do odpoczynku i spaceru. Ulicą Grodzką przechodzimy na skwer Krzysztofa Komedy. Jest to miejsce, które przypomina o jednym z najwybitniejszych polskich muzyków jazzowych. To właśnie tutaj można odpocząć w centrum miasta i przy okazji poszukać jednego z najbardziej sympatycznych symboli Słupska, czyli Niedźwiadka Szczęścia. Na skwerze widzimy budynek biblioteki. Jest to dawny kościół świętego Mikołaja, świątynia klasztorna Norbertanek, której początki sięgają XIII wieku. Wspomniany jest już w dokumentach z 1269 roku, a według niektórych źródeł nawet wcześniej. Przez stulecia zmieniał swoje przeznaczenie. Był kościołem katolickim, ewangelickim, garnizonowym, magazynem, cerkwią prawosławną, a od 1772 roku szkołą. W 1945 roku spłonął w pożarze Starówki. Odbudowany został w roku 1971 i stał się siedzibą Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wracamy na Stary Rynek i idziemy dalej prosto ulicą Michała Mostnika. W marcu 1945 roku Słupsk został zajęty przez Armię Czerwoną niemal bez walk. Niemieckie oddziały wycofały się, ale miasto i tak poniosło ogromne straty. Największe zniszczenia nie były skutkiem bezpośrednich starć, lecz wielkiego pożaru, który ogarnął Śródmieście. Według historyków Niemcy przygotowali w jednej z kamienic pułapkę z materiałami wybuchowymi. Po eksplozji żołnierze radzieccy zaczęli wypalać kolejne budynki, obawiając się następnych zasadzek. Ogień błyskawicznie rozprzestrzeniał się w gęstej, zwartej zabudowie Starówki. W rezultacie spłonęła znaczna część dawnego centrum miasta. To właśnie wtedy Słupsk utracił dużą część swojej historycznej zabudowy, a powojenny obraz miasta stał się zupełnie inny niż przed 1945 rokiem. Tymczasem doszliśmy już do Zamku Książąt Pomorskich, dawnej rezydencji Gryfitów, czyli pomorskiego rodu książęcego, który przez stulecia współtworzył historię tego regionu. Tuż obok zamku, na rynku rybackim, jest malowniczy zespół zabytków. Ten niewielki plac przez stulecia był związany z handlem rybami. W głębi widzimy bramę młyńską, a bliżej nas jest młyn zamkowy. Młyn zamkowy wzniesiono w XIV wieku. Napędzany był kołem wodnym zainstalowanym na kanale odprowadzającym wodę z rzeki Słupi. Przez wieki milił zboże, a obecnie jest w nim muzeum. Tuż obok stoi brama młyńska.
Jest to gotycka brama miejska z XIV wieku. To jedna z dwóch zachowanych bram miejskich w Słupsku. Pierwszą już widzieliśmy. Była częścią średniowiecznych obwarowań Słupska i otwierała miasto od strony wschodniej. Nazwa tej bramy pochodzi od sąsiadującego z nią młyna. Po zniszczeniach w 1945 roku została odbudowana i od lat 80. XX wieku służy Muzeum Pomorza Środkowego. Ponownie jesteśmy obok Zamku Książąt Pomorskich. Zamek wzniesiono w 1507 roku z inicjatywy księcia Bogusława X w stylu gotyckim. Jego północną ścianę stanowił mur miejski, dzięki czemu budowla wtapiała się w system obronny miasta. Kilkadziesiąt lat później, w 1587 roku, zamek przebudowano w stylu renesansowym. Przez XVI i XVII wiek pełnił funkcję pełnoprawnej rezydencji książęcej. Po wygaśnięciu dynastii Gerfitów w 1637 roku obiekt stopniowo tracił na znaczeniu. W XVIII wieku zamieniono go na koszary, a po pożarze w 1821 roku na magazyn zbożowy. Po II wojnie światowej zamek starannie odbudowano, przywracając mu renesansowy wygląd. Od tego czasu jest siedzibą Muzeum Pomorza Środkowego. Obok widzimy kościół świętego Jacka. Kościół powstał jako świątynia klasztoru dominikanów ufundowanego przez księcia Mestwina II. Dzieje kościoła naznaczone są pożarami, reformacją i kolejnymi przebudowami od gotyku po barok. Po II wojnie światowej świątynia ponownie stała się katolicka i otrzymała obecne wezwanie świętego Jacka. Wyszliśmy poza mury miejskie. Na placu błogosławionego Bronisława Kostkowskiego stoi kaplica świętego Jerzego. Niewielka, ale wyjątkowa gotycka budowla. Powstała najprawdopodobniej w pierwszej połowie XV wieku jako kościół przyszpitalny.
W 1912 roku w związku z rozbiórką starego szpitala kaplicę starannie rozebrano i przeniesiono na obecne miejsce. Przechodzimy do znajdującego się obok parku. Park nosi imię Jerzego Walldorfa, znanego krytyka muzycznego, pisarza i honorowego obywatela Słupska. Walldorf był wielkim przyjacielem miasta. Lubił spacerować właśnie po tych plantach. W 2018 roku odsłonięto tu ławeczkę, pomnik przedstawiającą Walldorfa z jego ulubionym jamnikiem Puzonem. Ten park to idealne miejsce na chwilę odpoczynku w centrum miasta. Jeśli spodobał Ci się ten film, to zasubskrybuj ten kanał, gdyż wkrótce tutaj ukażą się kolejne filmy o kolejnych miastach w Polsce. Napisz komentarz i wciśnij łapkę w górę.